Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się, jakie obowiązują zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia, czyli sytuacji, które mogą wydarzyć się w Twojej firmie. Zapraszam do wysłuchania. Zasady zachowania się w sytuacji pożaru. Czy wiesz, co należy zrobić w takich sytuacjach? Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę do przeprowadzania ewakuacji oraz zwalczania pożarów. Zaleca się, aby ta osoba odbyła szkolenie w tym zakresie. Czym jest pożar? Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu tego nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany. Aby powstał pożar, muszą zostać spełnione 3 warunki, tak zwany trójkąt spalania. W przypadku, gdy jeden z tych czynników nie zostanie spełniony, pożar nie powstanie albo reakcja spalania dalej nie będzie zachodziła. Czyli tak jak widzimy, tlen, ciepło oraz paliwo. Paliwem może być na przykład drewno, ciepło, na przykład jakaś iskra, która napotka materiał palny. W momencie powstania zagrożenia należy zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Kolejnym etapem jest zawiadomienie służb ratowniczych oraz gaszenie pożaru dostępnymi środkami. Pamiętaj, aby pożar gasić zgodnie z kierunkiem wiatru, wszystkimi dostępnymi gaśnicami jednocześnie, gasząc przyczynę pożaru, źródło. Nie wystarczy gaszenie płomienia. Dodatkowo wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia natychmiast muszą się udać w miejsce zbiórki. Kolejnym etapem jest przeliczenie pracowników przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji oraz poinformowanie służb ratowniczych o ewentualnych osobach, które mogą zostać w zagrożonej strefie. Po przyjeździe służb ratowniczych zawsze właśnie te służby przejmują dalszą koordynację w zakresie ewakuacji i działań ratowniczych. Warto również wskazać, jakie mamy podstawowe rodzaje sprzętu gaśniczego. Są to przede wszystkim gaśnice przenośne, czyli gaśnice pod stałym ciśnieniem. Tutaj też mogą występować gaśnice z ładunkiem na dwutlenek węgla, gaśnice proszkowe, pianowe. Tutaj też mamy symbole A, B, C, które jakby nam charakteryzują, jaki materiał może być gaszony danym typem gaśnic. Dodatkowo mamy agregaty gaśnicze, czyli to są, powiedzmy, gaśnice, które mają więcej tego materiału gaśniczego, koce gaśnicze, a także hydranty. Czy wiesz, jak rozmieszczać sprzęt gaśniczy? Na to też warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim w miejscach łatwo dostępnych oraz widocznych, przy wejściach, klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wejściach na zewnątrz pomieszczeń. Warto pamiętać, że nie zostawiamy sprzętu PPOSZ. W sytuacji zagrożenia nie mamy czasu na szukanie sprzętu gaśniczego. Musi on być cały czas widoczny i łatwo dostępny. Na koniec wskażę, jakie są zasady alarmowania w sytuacji zagrożenia. Pamiętamy o numerach alarmowych, korzystamy zawsze, kiedy potrzebujemy pomocy. Nie traktujemy jako źródła informacji, nie robimy sobie z nich żartów, nie marnujemy czasu ludzi, którzy niosą pomoc, bo może ich zabraknąć w innym miejscu. Numer alarmowy 112 jest to ogólny numer, z którego korzystamy, powiadamiając służby ratownicze jak pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz policję. Jak zgłaszamy zdarzenie? Pamiętamy, aby zachować zimną krew, czyli mówimy w sposób opanowany i spokojny, nie panikujemy. Jeżeli jest to możliwe, nie rozłączamy się zbyt wcześnie, pozwalamy osobie odbierającej telefon zebrać podstawowe i niezbędne informacje, które pozwolą na działanie. Podajemy swój numer telefonu, imię i nazwisko, aby można było do nas oddzwonić, a także zawsze informujemy, co się stało, gdzie jesteśmy, gdzie nastąpiło zdarzenie, a także czy jest ktoś zagrożony, ranny. Bardzo dziękuję za wysłuchanie lekcji oraz zapraszam do kolejnej.